Hej, witam wszystkich, z tej strony Razymir, zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 2, poradnik dla początkujących i nie tylko. No i w ostatnim odcinku pokonaliśmy tutaj jednego z tych 4 podstawowych takich potężnych wrogów. Żeby zdobyć potężną duszę, to był taki wielki demon prawie że z piekła. No a dzisiaj, tak jak ostatnio też żeśmy zaczęli, będziemy przechodzić dalej tą ciemną lokację, wielką ciemnicę. No ostatnio dotarliśmy tutaj właśnie do tego ogniska, no i dzisiaj przemierzamy dalej. No od razu tutaj mamy tą plujkę jedną, więc rozwalmy ją. No i będziemy iść dalej. Tutaj już mamy jakiegoś przeciwnika, także szybko ich załatwiamy. No ale mamy dość potężną broń, więc naprawdę bardzo łatwo aktualnie nam to idzie. Tutaj też mamy chyba, zobaczcie, już zejścia drabinkami w dół, ale na razie drabinkami nie chcemy schodzić. Tego, że tutaj jeszcze będzie parę rzeczy do zrobienia, zanim w dół w ogóle zejdziemy. Na przykład załatwienie tego przeciwnika. Ale to nie było takie istotne, najważniejsze będzie jeszcze załatwić te plujące. I tutaj będziemy mieli mgłę z drugiej strony, tam spokojnie, tam bossa nie będzie absolutnie, ale na pewno będziemy chcieli tam iść, zanim w ogóle zejdziemy sobie gdzieś dalej. Tutaj jeszcze mamy przedmiot, ciasto z łajna, super. Znaczy no super, nie przyda nam się to absolutnie, ale niech będzie. Przechodzimy przez mgłę, tu jak widzicie bossa nie będzie, tu już widać nawet pieska od razu. No jeszcze nas tutaj zdążył trafić. No i załatwiony. Tutaj mamy te plujki, także dalej to rozwalamy, nic się nie zmieniło. Możemy jeszcze to zrobić tak. Tutaj mamy zatrutą strzałę. No, akurat dość tak jakby, powiem, sensownie. Mamy taką trującą mocną lokację, więc zatrute strzałki no mają jakby nie patrzeć sens. Okej, tu jeszcze kolejne plujące. I tutaj będziemy mieć bardzo ciekawego w ogóle przeciwnika. Znaczy przeciwnika, nie przeciwnika, bo na razie mamy te, jak widzicie. Te śmieszne przeciwniki, co one też tam potrafią zatruwać. A tutaj będziemy mieć taką gigantyczną mrówkę. No myślę, że to jest dobre określenie, że to taki robak, mrówka. No chydnie to wygląda. No ale jest takie coś i to właśnie za dużo nie robi tak na dobrą sprawę. To po prostu sobie tu stoi. Ma bardzo dużo życia i sobie stoi. Jak zobaczycie, patrzcie, bijemy to i nic się nie dzieje na dobrą sprawę. Ale możemy to zabić do końca, da to trochę dłuż. Tak do końca nigdy nie wiem właśnie, o co z tym chodzi. Jest taka wielka mrówka i ona sobie tu siedzi, no i tu jakimś gazem. No ale na dobrą sprawę nam to nic nie robi. Pokonanie jej, no niby coś tam daje, ale też bez przesady. Mamy za to trujący mech za pokonanie jej. Także taka ciekawostka. Nie wiem do końca, co tutaj twórcy mieli za pomysł z tym. Ale tak tutaj jest. Także myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o tą część lokacji. Tam widzicie, już byliśmy, bo wszędzie, gdzie byliśmy, oczywiście światło jest zapalone. No i teraz mamy tak naprawdę 3 zejścia, jak widzicie. Jedna drabinka, druga drabinka, trzecia, czwarta drabinka, piąta drabinka. Zapytacie się, którą wybrać. Na dobrą sprawę wszystkie są w miarę ok, ale byśmy chcieli wybrać taką drogę, żeby dało się jeszcze jak najwięcej przedmiotów zebrać. Na przykład zobaczcie, mamy tutaj i tutaj po prawej mamy przedmioty, także ta droga byłaby fajna. Tyle, że zobaczcie, tam mamy jeszcze różne drogi i na przykład stamtąd byśmy dali radę tam przeskoczyć. Czyli musielibyśmy wybrać zupełnie inną drabinkę, no bo to jest spoko, to byśmy mogli już zejść praktycznie na dół. Chociaż zobaczcie, najbardziej na dół prowadzi ta. A najlepiej by było zejść w ogóle na tamtą. Dobra, no to tak też spróbujemy pójść. O, najlepiej będzie chyba gdzieś na tą, bo tutaj sobie zeskoczymy. Tu jeszcze jedna trójka. Okej, tu powinno być chyba ok, bo będziemy mogli sobie przeskoczyć tam. Nie, to jednak zły pomysł. Tam nie przeskoczymy na pewno. Dobra, czyli jednak na tamtą drabinkę. Miałem rację, trzeba iść. Oczywiście chcemy jak najwięcej przedmiotów zebrać. Zawsze może się coś ciekawego tutaj trafić, więc dlaczego by nie? Okej, to będzie chyba tamta drabina. No, trzeba też oczywiście uważać, żeby czasem nie spaść na jakąś inną drabinkę. No, ale raczej teraz już będziemy ok. Dobra, jesteśmy tu i tu jest ten przedmiot, tylko żebyśmy dobrze spadli, bo głupio tutaj życie tracić. Udało się, dobra. Mamy to, mamy żywica zgniłej sosny bodajże. No spoko, niech będzie. No i właśnie zginęliśmy. A w ogóle stamtąd nie musiałem zeskakiwać nawet w ten sposób. No to był bardzo głupi sposób na śmierć, ale no już trudno się mówi.
trudno się mówi, pomylił mi się klawisze, no ale to przez to, że nagrywam aktualnie 3 poradniki tak naprawdę do Soulsów, każdy mam troszeczkę inne sterowanie, no i to teraz wyszło. No dobra, myślę, że się nic nie stało na dobrą sprawę. Tak, jesteśmy dość niedaleko. Zabijmy sobie tylko tych paru przeciwników. Jak ty w ogóle bijesz mocno. Dobra, wiecie co, jednak zawsze wolę tutaj w tych lokacjach być człowiekiem tego człowieczeństwa i tak mamy bardzo dużo, więc dobrą sprawę, nic nie tracimy, a jak zawsze to wygodniej, kiedy się jest człowiekiem. Dobra, wrócimy w tamto miejsce, żeby duszę sobie zebrać. Bo chyba tutaj gdzieś spadłem, tam pięterko niżej. No, tylko teraz się nie pomylić. Dobrze, udało się. Dotknij plamy swojej krwi, poproszę. Aha, tutaj moglibyśmy spaść. I zobaczcie, tu jest nawet skrzyneczka. O, to tak nawet będzie lepiej. Skrzyneczka, no wydaje mi się, że nie ma szans, żeby tu był mimik w takim miejscu, co? No dokładnie. Mamy tutaj wielka pałka. O, okej. Jakiś to przedmiot zawsze jest dodatkowy, prawda? Nie jakiś super, ale coś tam jest. Dobra, załatwmy tego, załatwmy też tego. O, ten atak był taki powolny dość, no ale... O ty! Nie ma takiego bicia. No, załatwiony. Tutaj mamy jeszcze jednego. Ci przeciwnicy, mimo że tacy słabi, nie, na hita padają, to jednak coś tam, kurczę, potrafią zrobić. Zobaczcie, 20 klejnotów życia. No to jest dość ciekawa rzecz, że tutaj w takim miejscu nam dają tyle tych klejnotów życia. Ja niedawno w sumie z 20 kupiłem. No ale niech będzie. Mroczna mgła i pochodnia. No pochodnia nam się tu jeszcze przyda, żeby po tej lokacji pochodzić. Tutaj mamy takie, widzicie, charakterystyczne w ogóle dzbanki. One psują wyposażenie, więc tutaj używamy jak zawsze do tego przedmiotu, żeby czasem wyposażenia właśnie nie stracić. No i dobra, schodzimy sobie w dół. Trochę życia straciliśmy, no ale bywa. Pachnąca stara gałąź w ogóle kolejna, zobaczcie, czyli ten przedmiot, dzięki któremu możemy to zamienianie w kamień odczynić. Na dobrą sprawę nam się już te nie przydadzą chyba te gałęzie, przynajmniej na razie. Może gdzieś płytem, ale no spoko, fajnie, że takie coś dają. Tutaj zobaczcie, w ogóle mamy już taki irytujący bardzo fragment tej lokacji, dlatego że tutaj będą te plujki i te plujki będą już w takich miejscach, że ciężko je będzie mieczem sięgnąć. No tu jest jeszcze spoko, co nie? No bo widać to z daleka. Ale będzie na pewno dużo gorzej. Zresztą zobaczcie sami, tutaj bossa dalej nie będzie, też dlatego nic nie mówię. Wchodzimy do Czarnego Jaru, no i zobaczcie, ile tutaj jest tych posążków, no naprawdę. Bardzo dużo, ale przynajmniej mamy od razu na wejściu do tej lokacji ognisko. Więc tyle dobrego. Możemy w sumie sobie odpocząć, bo przeciwników nie było. A zawsze to estusy się uzupełnią, więc spoczko. No i teraz tak, no musimy przejść. Musimy uważać, żeby te plujki nas nie sięgnęły. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Najlepiej sobie porozwalać. Najlepiej sobie wziąć też jakąś długą broń. No akurat ta broń jest dość długa, tylko też szkoda, żeby się tutaj tępiła na te plujki. No a tutaj wiecie, 2 strzały z tej plujki jesteśmy zatruci. Także no też trzeba uważać. I tutaj też spotkamy bardzo ciekawych przeciwników. Myślę, że można tak o nich powiedzieć. Tego, że jak się ich nie wie, co oni robią, no to mogą na pewno zaskoczyć. Na pewno widzicie tutaj, no już naspłem, na środku takie 4 kałuże. No i oczywiście te kałuże, to z nich też wychodzą przeciwnicy. Także też musimy tutaj oczywiście uważać, bo oni jak wyjdą, no i nas trafią, no to prawdopodobnie nas zjedzą. Nie wiem czy na hita, nie pamiętam tego, ale na pewno porządne obrażenia zostaną nam zadane, więc lepiej uważać. No i zobaczcie, zostaliśmy zatruci przez te cholerstwa. Oj, zobaczcie, już idzie. To oczywiście nie ze wszystkich będą wychodzić ci przeciwnicy, ale z niektórych na pewno będą. Dobra, weźmy sobie trujący mech i weźmy sobie na razie może klejnot życia. Zobaczmy. Tutaj nie wychodzą. Możemy też tą smę podpalić, wtedy ci przeciwnicy... O właśnie, zobaczcie. Wtedy tych przeciwników da się też leciutko podpalić, no ale trzeba uważać na nich. No i to są takie wielkie ręce, jak widzicie. Takie bydactwo. No na szczęście z naszą aktualną potęgą to naprawdę 2 ciosy wystarczą. Możemy to też oczywiście dalej podpalać. No tylko oczywiście nas też to bierze. Zobaczmy, czy on się będzie płonął. Będzie płonął. No to zobaczcie, można na przykład tak się z nimi też trochę pobawić.
Dobra. Tutaj uważajmy, tu jest jeszcze skrzynka, no spróbujemy ją tak otworzyć, żeby nas tutaj trucizna nie dopadła. A może być różnie, co? O ty! No ty mnie tu zaskoczyłeś, ciebie się tu nie spodziewałem. Ale dobra, padł. Trochę mnie tutaj zaskoczył, nawet nie do końca wiem, co my żeśmy wyciągnęli za przedmiot stamtąd. Ale dobra, załatwiony, to najważniejsze. Jeszcze jednego estusa sobie wypijemy. Duży odłamek tytanii, to no, to raczej też mi się nie przyda. A i kolejne zatrucie oczywiście, bo jakby inaczej. Tutaj patrzę, bo tam nie, tutaj w tej lokacji to jest dość ciemno i tam dalej będą też zejścia w dół. Ale to jeszcze nie ten moment. Dobra, przejdźmy sobie przez te plujki. Tylko tak, tutaj je musimy rozwalić. Dobra, wyleczmy się też. I weźmy sobie... O, to dzięki czemu będziemy troszeczkę bardziej aktywni na truciznę. No i tego oczywiście też trzeba załatwić, potworka. On nie jest zbyt aktywny, no ale jednak może oczywiście jakieś tam obrażenia nam zadać, więc lepiej trochę uważać. O, zobaczcie, nawet nas walnął. No dużo to tak jak mówię, nie bije, ale lepiej uważać. Na pewno więcej biją te plujki. Widzicie, jakie to jest irytujące, nie? Bo to, że nas to tam bije, to tam pis w to, bo to tak naprawdę dużo nie zabiera, ale najgorsze jest to, że właśnie to ma też ten atak, że na chwilę zostajemy jakby bezbronni. No i to jest troszkę irytujące. Dobra, spróbujmy teraz załatwić w miarę sprawnie. Mamy trujący kamień jeszcze z tego. Tego załatwmy. Dobra, pozbierajmy też te przedmioty. Strzępki życia, pochodnia, spoko, duża dusza. To się oczywiście przyda. No i dobra, udało się dość sprawnie go załatwić. Uważamy oczywiście na plujki. Tutaj też na dole uważamy, bo tutaj oczywiście też zaraz będą ci przeciwnicy, co wychodzą z tej smoły. O, zobaczcie, zjadł mnie. No. To nawet dobrze w sumie pokazaliśmy, jak to wygląda. Całego życia to na szczęście nie zabiera, no ale dość dużo. A i ci przeciwnicy, widzicie, sobie padną od ognia. Także to też jest jakaś metoda na nich. A jeszcze mnie tutaj, zobaczcie, trafiło. No nic, sprawdźmy, tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę. Oczywiście chcielibyśmy wcześniej załatwić plujki. One tutaj będą nam przeszkadzać. Dobrze, że w sumie nam dali te klejnoty życia, bo tutaj na pewno się bardzo, bardzo one przydadzą. Okej. Teraz pytanie za 100 punktów. No, mam nadzieję, że to nie będzie mimik. No, podpaliłem tą skrzynkę. Aha, przez co ona się zniszczyła. No tak, to dostaniemy za to tylko śmieci. To zapamiętajcie, żeby czasem tak nie robić. No szkoda, straciliśmy przedmiot. Możliwe, że jakiś cenny, ale no już trudno. I tak jesteśmy w naszym aktualnym buildzie. Już nic tutaj nie będę chciał zmieniać. A tutaj w ogóle zobaczcie, mamy znak przyzwania. Co może oznaczać tylko tyle, że niedługo będzie bossik. I dokładnie tak też będzie. Ten boss będzie bardzo niedaleko. A nawet na hita padł. Jeszcze tutaj sprawdźmy, oczywiście, że przeciwnik. Dobra. Ten boss będzie tam na samym końcu, jak pójdziemy. Tylko widzicie, tam jeszcze coś w ogóle się świeci. A, jeszcze plujki są oczywiście, które nas strzelają. O, jeszcze mnie to złapało, ale chyba przeżyje, co? No dobra, przeżyliśmy, chociaż tyle dobrego. Wyleczmy się w takim wypadku. No i zabijmy to. Okej, także podpalamy to. Wydaje mi się, że to potem i tak będzie niepodpalone. W takim sensie, że jak odpoczniemy... W sumie nawet nie pamiętam, trzeba będziemy musieli zobaczyć. Dobra, ja tymczasem idę, bo tutaj już nie chcę używać żadnych tutaj leczących przedmiotów, dlatego że tutaj będziemy mieć kolejne ognisko w tej lokacji. Także szybko do niego podbiegniemy. Rozpalimy. O, szybciej, szybciej, bo zginiemy. Dobra, udało się. Udało się, także siadamy przy ognisku.
No i okej. Tutaj jeszcze mamy oczywiście jakieś przedmioty. Kamienny klucz Pharos, spoko. No i tutaj zobaczcie, mamy zejście. No rzeczywiście, to podpalenie znika, także no, słabiutko. No trudno, najbardziej szkoda mi tej skrzynki, no ale już zapomniałem o tym, że ona tu może spłynąć. Nic się nie stało, tak na dobrą sprawę. A tutaj zobaczcie na dole, widzicie? Tam mamy zejście, jak dobrze widzicie. Także tam musimy się teraz udać. O, i złapało mnie to, serio. Dobra, żyjemy jeszcze. A, tam to na szczęście padło. I my, słuchajcie, teraz musimy właśnie zejść sobie tutaj. Tutaj mamy drzwi, które niestety nie możemy otworzyć. Są zamknięte w tym momencie. Ale to na dobrą sprawę nic. Możemy też iść jeszcze właśnie tutaj niżej. Hop. Także sobie schodzimy. I schodzimy jeszcze tutaj. I tutaj będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację. Tego, że tutaj, słuchajcie, będziemy mieć dwóch przeciwników. I oni już idą. I to są dwaj bardzo irytujący przeciwnicy. Dlatego ja sobie wezmę oczywiście tarczę. I warto z nimi się bawić powolutku. Aha, tarcza nic nie daje. Okej, dobrze wiedzieć. Tego z nimi się warto bawić powolutku. Pojedynczo oczywiście jak najlepiej. No tylko właśnie, widzicie, oni obydwaj mają mocne ataki. To są przeciwnicy, którzy się na szczęście nie odradzają, więc to tyle dobrego. No tylko klepią też mocno, co? Na szczęście oni mają tutaj taki swój mniej więcej punkt, gdzie się wracają. Głupio, że spaliłem sobie tą pochodnię, bo teraz nic nie widzimy. Dobra, bałem się, że tutaj idzie do nas. No to odpalmy sobie tą pochodnię, wiecie, żeby było lepiej widać. A, mamy tych motyli bardzo dużo, więc... Dobra. Mamy to. No i teraz najlepiej zużyć sobie jakieś rzeczy, prawda? Który to był ten, kto dostał? Ten. Na przykład użyć sobie tego przedmiotu. No bo zobaczcie, jaki to też ma chory zasięg, to uderzenie. Dobra, jednego załatwiliśmy, no to teraz powinno pójść z górki już. Właśnie najważniejsze jest to, żeby wpierw wybawić jednego, dopiero potem drugiego. No i z drugim tutaj w tym miejscu to też w ogóle będzie inna walka. A, tylko zobaczcie, on też nas od tyłu tam trochę trafia. Dobra. No bo z jednym to widzicie, możemy go na spokojnie obchodzić. No, tylko tutaj mnie też jeszcze trafił, ale to się wyleczymy oczywiście. Aha, bo on się tym zamachuje. Dobra, do tego mnie to trafia tak cały czas. Dobra, ale mamy go. Dobra, jeszcze nie. Także jeszcze raz się wyleczmy. No i kończmy go. I dzięki temu dostajemy zapomniany klucz i dusza olbrzyma. Dusza olbrzyma też jest spoko, ale najważniejsze dla nas był tutaj właśnie ten zapomniany klucz. Głównie po to przyszliśmy tutaj. Tutaj w ogóle mamy też windę. Ale to zanim winda, to wpierw jeszcze tamta alejka. I tutaj właśnie mamy skrzyneczkę. Skrzyneczka bez niespodzianek tym razem, nie jest to żaden mimik. Mamy pierścień olbrzymów +1 i skamieniała smocza kość, a skamieniała smocza kość przyda nam się do ulepszeń miecza. Chyba właśnie jednej nam tylko brakowało, tak mi się wydaje, więc całkiem przyjemnie. Zobaczmy ten pierścień olbrzymów jeszcze. To jest chyba ten? Nie. Biały, pieczęć słońca, szczurza, szeptów, złego oka, odnawiania. Nie mam zielonego pojęcia, jak ten przedmiot wygląda. Pierścień olbrzymów +1 zwiększa naszą równowagę. No niby spoko, ale na dobrą sprawę to też nie jest nam potrzebne. Ale wiadomo, zawsze fajniej mieć niż nie mieć. No i tutaj możemy przeskoczyć na drugą stronę. Jest szansa, że tam będzie że tam będzie przedmiot jakiś. Dobra, tak się skacze. Okej, czyli przytrzymujemy spację i F. Dobra. No to powinno być bez problemu. No jasne, że tak. Tylko to jeszcze przedmiot. Tu jest też taka metoda, z której ja, no nie powiem, korzystałem parę razy. Że możemy sobie
Czekajcie, wrócimy. Że możemy sobie tutaj z łuku na przykład nawalać te golemy. Też to jest możliwe do zrobienia, ale tam mi się wydaje, że jest lepiej, żeby je tak pojedynczo w miarę cisnąć. Wydaje mi się, że to po prostu łatwiejsza metoda. Dlatego też to ją chciałem wam pokazać. No i teraz zobaczcie, wjeżdżamy do góry. Coś tu jeszcze mamy. Dziura. No dziura. Nie da się ukryć. No i tutaj mamy, zobaczcie, to miejsce z góry, które widzieliśmy wcześniej. Znaczy tam z dołu patrzyliśmy, bo wychodzimy tutaj. Dobra, chciałbym jeszcze szybko przejść, bo zanim pójdziemy do... O, dobra. Zanim pójdziemy właśnie do ogniska, to tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie możemy tego zapomnianego klucza użyć. O, tylko nas tutaj jeszcze potworek tutaj sobie zleciał. Proszę. Na szczęście szybko załatwiony. Dobra, i zobaczcie kogo... Jeszcze jeden zleciał? Nie, wydawało mi się. Zobaczcie kogo my tu mamy. Tego dziadka na wózku. Możemy z nim znowu pogadać. Young undead, don't let this curse weigh upon you. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. May we meet again somewhere. No i dobrze, można by powiedzieć, że on tutaj też stoi i nic nie robi, ale zobaczcie, znowu przy nim jest takie wielkie coś, jakieś takie kolumny. I mówi, żebyśmy się spotkali ponownie. No i oczywiście my się niedługo całkiem już spotkamy. Ale to jeszcze chwila. O, tutaj w ogóle zobaczcie, kolejny sobie stoi. Sobie spadły chłopaki. No i właśnie jeszcze raz musimy go spotkać. Spotkamy go już w sumie całkiem niedługo. To już po pokonaniu tych czterech silnych dusz, tak? Tych czterech silnych bossów. W sumie dwóch już mamy, a trzeciego jeszcze pokonamy w tym odcinku. Na dobrą sprawę zaraz się z nim właśnie zmierzymy, bo to on będzie tutaj teraz za mgłą, także na niego tylko tak naprawdę już czekamy. Ale zanim jeszcze pójdziemy na niego, chciałbym zrobić dwie rzeczy. No, przede wszystkim wziąć sobie ten przedmiot, rozjarzony klejnot życia, spoko. Ale przede wszystkim chciałbym na chwilkę wrócić do Majuli. Zobaczyć, czy mamy na ulepszenie miecza. No bo wiadomo, zawsze przed walką z bossem lepiej można się jeszcze wzmocnić, to dlaczego by nie? A jak nie, to może jakiś level up. No zobaczymy, jak to będzie. Pierw zobaczmy właśnie... Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, zobaczcie, jednej skamieniałej smoczej kości, no, jak na złość. No trudno. A jeśli chodzi o zbroję, coś się uda? Nie mamy migoczącego tytanitu w ogóle. No dobra, trudno się mówi. Trudno się mówi, a od ciebie może już mogę kupować? Pewnie nie. Well, I've only one thing to provide and we both know what that is. Czy to znaczy, że masz nowe przedmioty? No niestety. No dobra, no nic, to nie gadamy z tobą w takim wypadku. No interest. No to jeszcze ty nam tylko zostałaś. Czy mogę od ciebie otrzymać nowy poziom? Mogę, dobra. To słuchajcie, zwiększymy klasycznie udźwig, dlatego że no chcemy finalnie być jak najlżejsi, a i tak jesteśmy bardzo mocni w tym momencie, więc... Myślę, że to zawsze jest dobra opcja. Jak to teraz wygląda? Przewroty dalej ociężałe. Ale 79 udźwigu, no tak chciałbym do 75 zbić chociaż. Ale dobra, o to chodzi. I zanim, słuchajcie, jeszcze wrócimy sobie do tego bossa, który jest tutaj. Wrócimy sobie pięterko wcześniej. Pamiętacie, tam były takie zamknięte jedne drzwi. Tam wam mówiłem, że też jest bardzo dobra zbroja. No nawet wydaje mi się, że lepsza niż ta, co mamy aktualnie. Zbroja Havla. I ona właśnie teraz po pokonaniu tych dwóch olbrzymów, po dostanięciu tego klucza, którego teraz mamy, będzie dostępna. Także będziemy mogli tam sobie otworzyć drzwi, także bierzemy sobie pochodnie i będziemy tam przechodzić. Droga nie jest jakoś super daleka, mam nadzieję, że trafimy bez problemu. O, to było jakoś tutaj w prawo się szło. No okej, tam trzeba było zeskoczyć, to chyba tędy będzie najszybciej. Mamy jeszcze tutaj przeciwnika, no i tutaj dokładnie sobie przeskoczymy tam. Także szybki skok. Dobra.
Jeszcze jedna pochodnia. No, te pochodnie generalnie nam już się przestaną powoli przydawać, bo to jest najciemniejsza lokacja. A zaraz ją skończymy, bo tak naprawdę został nam tylko ten boss, no i tutaj te drzwi, otwarcie ich. O, tu się jeszcze musimy przebić przez te plujki. To nie będzie jakoś super trudne. No i dobra. I możemy teraz właśnie te drzwi otworzyć. Zapomniany klucz, użyto. No i wchodzimy. Oj, tutaj jest już ciekawiej, co? Także rozwalamy je. Zgarniamy sobie przedmiot. I patrzcie, mamy cały secik Havla. Jeden z najlepszych setów w grze, jak nie najlepszy na równą sprawę, jeśli chodzi o taki ciężki pancerz. Dobra, użyjmy sobie kości powrotu do domu. Powinniśmy jeszcze jakąś mieć, 4 sztuki. I wracamy. Zaraz wam tą zbroję zresztą pokażę. Bo uważam, że naprawdę warto się nią zainteresować. Jest na pewno silna, ale no też bardzo, bardzo oczywiście ciężka, jak to zwykle bywa z takimi zbrojami. Już wam ją pokazuję. Mamy tarczę Havla. To ona sama w sobie, zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle. Jakie to jest, no jak to blokuje praktycznie wszystko na 100%. No żadne obrażenia się nie przebiją. Tylko zobaczcie, jak ona jest wielka. No jaka ciężka, 20, sama tarcza. No mega. A teraz zobaczcie sobie strój, hełm 7,5. No to nie ma jeszcze tragedii. Ten jest niby cięższy. Jeśli chodzi o zbroję. No zbroja już cięższa, 19,5. No też oczywiście ma bardzo, bardzo dobre statystyki. Samo te rękawice. No i nagolenniki. No niby nie ma źle. 85,9. Przewroty są niby takie same. Więc jesteśmy troszkę silniejsi. A w sumie można by się zastanowić nad tą zbroją na dobrą sprawę. Chociaż już tamtą sobie zacząłem ulepszać i tamta generalnie mi się wyglądało trochę bardziej podoba. No ale taka też jest. No i ona rzeczywiście jest silniejsza, więc no warto się nią na pewno zainteresować. Ja w tym momencie zostawię sobie to, co mam. Ale uważam, że ta jest też całkiem spoko. Nie grałem akurat tej części w zbroi Havla za bardzo, po prostu ta jest moja ulubiona. Ale jakby sprawiały jakieś problemy, jakieś bossowie, to myślę, że jak najbardziej spoczko. Dobra, to co, nie przedłużamy i idziemy na finalnego bossa w tej lokacji. Boss jest obrzydliwy. Myślę, że tak go mogę ująć. Czy trudny? No nie powiedziałbym. Kwestia, myślę, sporna. Nawet nie pamiętam do końca, jakie on ma ataki, ale chyba nie jakoś tam super wymagające, więc myślę, że sobie damy radę. Tylko bylebyśmy się nie zatruli przed walką samą, co? A dobra, udało się. Także wchodzimy, będzie oczywiście cutscenka, bo to jest jeden z tych wielkich przeciwników tutaj. Już słychać jakieś łańcuchy, także wchodzimy. No i zobaczcie, tajemnica rozwiązana, to wielkie coś złożone z ciał składało te rzeźby. Dobra, co ty będziesz teraz robił, powiedz mi. Okej, taki atak. A my zrobimy tak. Tutaj generalnie trzeba najbardziej uważać na ten ogień. On będzie też miał taki jeden atak, który nas łapie, to też musimy na niego oczywiście uważać. Taki potrójny wymach, no nie jest to też nic złego. Dobra. O właśnie, to będzie to łapańsko, to na to musimy uważać. No i dobra. Ucieknijmy troszkę może, wyleczmy się. On jest dość powolny na szczęście, ten boss. Więc możemy go tak w miarę, no tutaj widzicie, z boku przechodzić. Dobra, bijemy go. No, on też nas bije. Ale my oczywiście nie będziemy dłużni. No i widzicie, on jest bardzo powolny, to na pewno. Trzeba tylko uważać, żeby nie wejść w ogień, tak jak ja to teraz zrobiłem.
No ten ogień bardzo mocno bije, więc tutaj musimy na ten ogień najbardziej uważać. A generalnie wystarczy się w miarę odsunąć i te jego ataki nie trafiają. Dobra. Teraz się odsuńmy, znowu się wyleczmy. Bot się nazywa Przegniły. No myślę, że chyba łatwo się domyślić, skąd ten przydomek. Okej. Dobra, mamy chwilkę. Chciałem powiedzieć, użyjmy. A możemy użyć w sumie klejnotu życia. Dlaczego by nie? Tutaj nas próbował złapać ręką, ale my się w porę odsuwamy oczywiście. A tu nas nawet troszeczkę walnął. O, tego ataku nie kojarzę. Może nie, zazwyczaj mu może nie dałem tego robić. Okej, będziesz tam cały czas nawalał, tak? No dobra, to możecie skończmy po prostu, co? Już nie przesadzaj, tak? No i dobra, no i mamy go tak naprawdę. Także taki bocik. Bardzo powolny, bardzo brzydki. Na szczęście niezbyt groźny. A widzicie, mamy przynajmniej potwierdzenie, kto robił te wszystkie posążki. Teraz już wiemy, że to właśnie ten Przegniły. Ten Przegniły robił te posążki plujące. No, tym pasem najczęściej. Mamy jeszcze tutaj płomyk. Nie wiem, czy było warto, ale już skoczyliśmy. No i generalnie trzeba było tylko uważać na ten ogień. Widzieliście, sam raz wszedłem i prawie przez to zginęliśmy. Także trzeba tylko na to uważać. No i to tak naprawdę tyle z problemów. I tutaj pewnie, jak zwróciliście uwagę, też było jedno przejście. Także tutaj idziemy. Tutaj powinno być ognisko prowadzące nas do końca tej lokacji. Bo widzicie, tutaj mamy ognisko. Tutaj mamy też przejście do dodatków. Ale tam jeszcze była druga dziura, także chodźmy tam. Tutaj w lewo. Aha, i tu jeszcze skrzyneczka na nas czeka. To miło, że nam dali skrzyneczkę w sumie po tym bossie. Delikatny kościany pył, czyli ulepszenie naszej butelki Estusa. No to rewelacja generalnie. No i tam mamy wejście do dodatku, tam nawet nie będę wchodził, dlatego że dodatków nie mam aktywnych. Rozpalamy sobie pierwotny płomień. Pierwotne ognisko zostało ponownie rozpalone. No i zostało nam tylko ostatnie takie pierwotne ognisko. Także wracamy. No i kolejny boss pokonany. No i tak naprawdę została nam ostatnia wielka dusza. W miejscu moim zdaniem najtrudniejszym z tych wszystkich trzech, do których aktualnie mogliśmy pójść. Na razie porozmawiajmy sobie, a może wpierw, póki pamiętam, delikatny kościany pył sobie spalimy. Bo mamy taką możliwość, to dlaczego nie? Zawsze to lepsze ulepszanie. Nieznana siła wzmocniła butelkę. Bardzo nas to oczywiście cieszy. Wracamy. No jeszcze porozmawiamy oczywiście z nią. Proceed, bearer of the curse. It is the only choice left to you. No i dobrze. Oczywiście nowy poziom. Ile mamy? Do 36 w wigor i więcej nie dajemy. Czy do 40 damy w wigor, a potem w siłę. Dobra, wiecie co? Dajmy do 35. Może już się dalej nie bawmy na razie w to. I zainwestujmy w życie do 24 i później siła może. Coś takiego. Tak mówię, bardziej patrzę na bieżąco, to co mi jest najbardziej potrzebne. A czuję, że naprawdę jesteśmy bardzo silni. Także jak najbardziej myślę, że tak sobie to będziemy ulepszać. Będziemy jeszcze zobaczyć, czy ten NPC ma jakieś może przedmioty związane z tym, że pokonaliśmy kolejnego bossa. Coś fajnego? No w sumie ten Przegniłe zbroi nie nosił, no to nic tutaj nie będzie. O, okej. Are you sure? No. No jestem pewny. Dobra, to co? Została nam teraz tylko ta ostatnia z tych lokacji. Pamiętacie, dosłownie troszeczkę ją zwiedziliśmy, ten sam początek. Ona była tutaj, to była Terasowa Dolina, Terasowa Zatoka Celdora właściwie to się nazywa. I tam też się udamy.
Tu jesteśmy w takim ala namiocie od razu. Wychodzimy z niego. Na razie nas o dziwo nikt nie atakuje. Okej, no to bez towarzystwa na razie. No idziemy tutaj w dół. Tutaj widzicie w dole jest ten ciekawa formacja skalna. No i przeruszamy się tędy. Tutaj jak widzicie będzie od razu pułapka, także uważajmy na nią. Tutaj będą chłopaki puszczać nas z skały. Jesteśmy duszy nieznanego żołnierza. Co ciekawe, drugą też mogą na nas spuścić, ale nie musimy wcale do tego dopuszczać, bo możemy sobie przejść tutaj i tego gościa załatwić, zanim on cokolwiek zrobi. A warto też tu przyjść, bo oczywiście jest tutaj przedmiot, dusza dzielnego wojownika. Także co, spadamy sobie tutaj niżej. No trochę życia nam to zabrało. No i pokonujemy tutaj tych gości. No mamy na tyle potężny miecz, że bez problemu, bez najmniejszych problemów oni sobie padają. Idziemy tutaj i tutaj będziemy mieć przywitanie z bossem w tej lokacji. Najmniej powinno być przywitanie z bossem. Halo, bossie? Okej, to dziwne. Bo wiecie, pamiętam, że tutaj zawsze wyskakiwał na nas boss po raz pierwszy. Może coś się zbagowało, bo pamiętam, że zazwyczaj tutaj wyskakiwał właśnie ten boss i on też tutaj powinien być. Tutaj powinien wyskoczyć na nas taki wielki pająk i on byłby pokazaniem tego, jak ten boss potem wygląda. To byłoby takie pierwsze spotkanie. Tutaj zresztą też mamy znaki pająków. Ale nie pokazał się. Możliwe dlatego, że tutaj przyszliśmy wcześniej i przenieśliśmy się gdzieś indziej i się ta scenka nie załączyła. Nie wiem, ale no nie zobaczycie niestety bossa. Przynajmniej na razie. Trudno się mówi. A tutaj wchodzimy do no bardzo niemiłej już tutaj, że tak powiem, części lokacji. Jak ktoś ma arachnofobię, to lepiej niech się przygotuje. Dlatego, że tutaj niestety zaraz będziemy mieć pająki. Tutaj też możemy sobie podpalić. W sumie wiecie co, możemy to na razie zrobić. Chociaż tutaj nie jest aż taka długa ta lokacja, to może sobie damy spokój. Jak widzicie, tutaj wszędzie mamy już pajączki. Na razie pochowane. Ale jak tylko otworzymy skrzynkę, to pająki się na nas rzucą. Tym bardziej, że ta skrzynka to będzie jedna wielka pułapka, która właśnie te pająki triggeruje tak na dobrą sprawę na nas. Na szczęście pająki mają to do siebie, przynajmniej te, że nie są specjalnie silne. No i na hita jednak padnie taki pająk. No i dobra, udało się. Także mamy tutaj przeświadczenie, znaczy pokazanie właściwie co tu się będzie działo. No ta lokacja to będzie jedna wielka pajęczarnia. Na dobrą sprawę, różne odmiany pająków. Tymczasem przechodzimy dalej. I tutaj jest mgła. I pewnie myślicie sobie, no pewnie kolejne tak naprawdę jakieś no jakieś pomieszczenie, gdzie po prostu twórcy nas trolują i tutaj żadnego bossa nie będzie. A tutaj niespodzianka, za tą mgłą będzie boss, jeden z najsłabszych bossów w grze. Także zaraz do niego pójdziemy, ale sprawdźmy wpierw co jest za niewidzialną ścianą. Fragment butelki Estusa na pewno. O, tutaj woda w swoju. I to chyba tyle. Także widzicie, warto było tu przyjść. Jakieś dziwne dźwięki tam wydają. No i też można sobie zobaczyć powoli, jak wygląda ta lokacja niżej. Tutaj coś się pojawiło. Dobra robota. No, butelka Estusa już 10, myślę, że na pewno fajnie. A tymczasem chodźmy tutaj, no i zobaczmy, jak ten boss wygląda. No, tak jak mówię, jest to najsłabszy boss w grze. To będzie właściwie dwóch bossów. Ale naprawdę nie ma się to nimi przejmować. Pierwsi to będą tacy ala magowie, a drudzy to będą takie te powolne przeciwniki, takie ala pustci zwykli, którzy po prostu będą chodzić sobie, czołgać się. Mamy Maggrasa i Konkresja. No i tak to wygląda, zobaczcie. Taki oto boss. Problem z tym bossem? No są tacy właśnie przeciwnicy, jak widzicie. I w ogóle to nie bije, od tego zacznijmy też. No i zobaczcie, to tych małych po prostu zabijamy na hita. No dobra, ten ma leczenie, no.
No i co wam mogę powiedzieć? Ktoś przeżył? O, jeden przeżył. No i to już koniec. To już koniec. No, nawet za tego bossa nie dostaliśmy duszy, tylko sztabę tytanitu, więc no myślę, że to dużo pokazuje. No szczerze nie wiem, co wam mogę powiedzieć. No moim zdaniem ten boss nie ma sensu. Ale no był. Także no tyle mogę o nim powiedzieć. No i zobaczcie, mamy przed sobą tą terasową dolinę, no i tam w dół trzeba będzie schodzić. Ale wpierw oczywiście tutaj po prawej będziemy mieć jeszcze przedmiot. A nie, tym razem nie, no dobra. Bezcelowość, więc smutek, no troszeczkę tak. Tutaj będziemy mieć ognisko. Tutaj będziemy mieć ognisko. 1620 dusz. Mamy też fragment butelki z Tusa. Wróćmy do Majuli. I myślę, że no będzie można oczywiście ten fragment sobie wymienić na Estusa. Może jakiś level upik wleci. I mamy też ten gładki jedwabisty kamień. Poszedłbym go wymienić, bo może nam się trafi ta smocza skała. Aha, to nie tutaj, tylko u tej szmaragdowej Herald. Is that a shot? Here, to see. However, Tak, tak, chcemy ci dać właśnie fragment. No i zobaczcie, mamy butelkę Estusa na plus 10. To jest chyba już maksymalne możliwe wzmocnienie, tak mi się wydaje, aczkolwiek pewności ręki sobie uciąć na pewno nie dam. Dobra, to wiecie co, to może witalność do 22. Życie do 23 i witalność do 23 i potem siła do 50. Brzmi jak pomysł, zobaczymy jak to jeszcze będzie. Tak naprawdę jesteśmy w takim momencie aktualnie, że nie musimy już na nic wydawać, bo jesteśmy bardzo silni. Ale dobra, mamy to. Kolejny level. Dobra, to przenieśmy się, słuchajcie, do tej początkowej jeszcze lokacji. I wymienimy ten gładki jedwabisty kamień. Może się akurat trafi ta skamieniała smocza skała. No co liczę. A zobaczymy jak będzie. Idziemy tutaj, no i tutaj po lewo mamy ptaszora. Co ciekawe, widzicie, w tej części tego ptaszora się bardzo często wykorzystuje właściwie to gniazdo. W pierwszej i w trzeciej części praktycznie bardzo rzadko się z tego korzysta, a tutaj naprawdę można fajne przedmioty dostać. A szkoda, że twórcy nie pokusili się, żeby... Give us smooth. Yes, you. Give us silky. żeby właśnie w innych częściach bardziej to rozwinąć. Ale dobra, trzymamy kciuki. You, give us smooth. Yes, you. I dostaliśmy trujący kamień. No to szału nie ma naprawdę. No szkoda. A w ogóle jeszcze mogę wam pokazać, bo chyba w sumie nie pokazywałem tego, co będzie jak wyrzucimy niewłaściwy przedmiot. Na przykład wyrzućmy, słuchajcie... nie wiem, cokolwiek, na przykład kadzidło sceptyka, dajmy na to, wyrzućmy. Bo oni też wtedy powiedzą coś zupełnie innego. No to dajmy na przykład, o... Talizman Lloyda, wyrzuć. You, give us smooth. You. Not like that. No, you. Not at all. Czyli widzicie, daliśmy zły przedmiot i nic za to nie otrzymaliśmy, także taka ciekawostka, też tak można zrobić. No i co, i myślę, że w tym momencie będziemy powoli kończyć ten odcinek, dlatego że tamtą lokację sobie na dobre zaczniemy już myślę w następnym odcinku, bo tam nas trochę rzeczy czeka, troszkę tą lokację też będziemy zwiedzać, także na pewno się będzie działo. Także myślę, że zajmiemy się tą lokacją do następnego odcinka. To będzie tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Na razie. Hej!